Hej, z tej strony witam was za ten Nation 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever i Astronaut Travel. Pora w takim razie na świat 7, las. No mimo, że to las, to nie jest on za prosty, szczerze mówiąc. Ale cóż, przedostatni świat, czego się spodziewać, prawda? W sumie Roman Worlds też był 14 świat, pamiętam, leśny, czy jeden z tych ostatnich. Więc las nie musi być wcale taki łatwy. O, już myślę, że roślinka we mnie wejdzie, ale na szczęście nie. No. Oczywiście Hamebro może rzucić tak młotek, że będzie ciężko uniknąć i tak był tam Starcoin. No mogliśmy zauważyć, że nieco inaczej wygląda ta ściana, tam gdzie jest Starcoin. No to chyba trzeba będzie poczekać, co? Okej. Nareszcie jakiś power up. Mniej one-upa. No to chyba jednak nie można tego nazwać power-upem, co? No jest was tu trochę. O, tu widzę kolejna szczelina. Super. Nienawidzę jak tak jest zasłonięte, nic nie widać praktycznie. Tutaj będą wychodziły spajnie, ale możemy szybko skoczyć jako duży Mario i po prostu zabrać co nasze. No. Dobra, może przejdziemy tędy, co? Kolejny one-up, dziękuję, przyda się na pewno. Plus taki, że te Starcoiny bardzo łatwe do zdobycia były w tym poziomie. Generalnie większość Starcoinów w tym świecie będzie takich nawet prostych na widoku, po prostu same poziomy nie są takie łatwe. No i oczywiście autoscroll, musimy czekać, aż kamera zacznie się ruszać. Zakładam po to, żeby dać graczowi czas na przygotowanie się. No i tu musimy się pośpieszyć. Tu mamy Starcoina i od razu idziemy z powrotem. Próbowałem kiedyś przejść tam górą i mnie zabiło, więc chyba musimy przejść dołem ostatecznie. Więc idziemy tylko i wyłącznie po Starcoina, a potem spadamy stamtąd. No i teraz to już praktycznie po prostu nie da cię zabić. Oczywiście nie będzie to łatwe, jak tyle zbili, ale co poradzić. Przynajmniej możemy zabić paru innych przeciwników, typu Gumby czy Kupy. Przynajmniej dopóki mamy Fireflowera, prawda? O. Tutaj kolejny łatwy Starcoin. Nawet jako mały Mario my się możemy go zdobyć. Aczkolwiek jako duży będzie łatwiej, co? No tym razem nie musimy przechodzić górą. Strzelaj. Okej. Udało się. Podoba mi się taka muzyka. Dobra, w tym momencie to już raczej z górki, z tego co pamiętam. Oczywiście nie wpaść do wody. Zabija nas od razu, nieważne co.
Aczkolwiek czasami jesteśmy w stanie wyskoczyć od razu z wody bez zginięcia. Jeżeli tak odpowiednio naciśniemy klawisz skoku. Majo wyskoczy wtedy jak z normalnej wody, nie wiem dlaczego. Ale lepiej jednak tego nie robić, co? Mieliśmy dość dużo czasu, który nam pozostał. Okej. Drugi poziom za nami. Niestety teraz będzie ten moim zdaniem najtrudniejszy w tym świecie, czyli poziom trzeci. No i dobra, mamy poziom, gdzie musimy znajdować się na górze. W momencie, w którym woda opadnie, możemy oczywiście na chwilę pójść na dół. Czasami nawet musimy zejść, ale cóż. Ostatecznie jednak będziemy musieli znowu się znaleźć na górze, jeżeli nie chcemy zginąć. Po tych beczkach możemy chodzić i je toczyć. Nie jest to łatwe, ale da się. Tutaj będziemy musieli zejść nawet. O! Udało się. Nie wiem jak mamy tutaj zejść, ale okej. Dobra, udało się. Tu polecam być małym Majo, łatwiej będzie przeskoczyć na lewo. No tak, oczywiście musi to być tego typu łuk. No dobra, mamy checkpoint. Niestety teraz woda będzie trochę szybciej się podnosiła, ale z drugiej strony będzie też trochę szybciej opadać. No właśnie, tu jest taki mały problem. Dobra. Tutaj uwaga oczywiście na Monty Mole, ledwo je widać. Nie, dobra. Tu musimy się bardzo pośpieszyć, więc czekam. Uff. Udało się. Niestety tego Starcoina możemy zdobyć tylko za pierwszym razem, bo inaczej tutaj się droga blokuje. Więc musimy od razu tutaj wbiec, zdobyć Starcoina i wybiec szybko na górę, bo inaczej już nie zdobędziemy tego Starcoina niestety. Co prawda możemy się zgliczować nieco przy tym Starcoinie. Jednak nigdy mi się potem nie udało go zdobyć, po prostu się gliczowałem i go widziałem, ale ostatecznie nie byłem w stanie go złapać, bo mnie wypychało na górę. No jest to dość dziwne Starcoin, bo w sumie gra tam nic nie pokazuje, że tutaj się nam zablokuje droga. Więc byśmy się nie spodziewali, że musimy już od razu tam przebiec. Jak właśnie spróbujemy się zgliczować, to zobaczymy tego Starcoina i się będziemy dziwić, jak mamy zdobyć tego Starcoina w ogóle. A tu się okazuje, że musimy od razu przebiec i go złapać. No dobra, tak czy inaczej mamy dom dół. No trochę się będzie różnił od innych domów duchów Mario. Przede wszystkim jest strasznie ciemno. I musimy być bardzo ostrożni, bo inaczej po prostu wpadniemy w kolce albo w przepaść. Tu o dziwo nie ma Starcoina, ale jest one-up,
chyba jednorazowy, tylko co pamiętam już się potem nie odradza jak umrzemy. Oczywiście możemy po prostu wyjść z gry i znowu wejść. Czasami będziemy musieli tak zejść, liczyć na to, że nie wpadamy w przepaść albo w kolce. Okay. Uwaga też na roślinki. Są szare, nie wiem czy to coś wyróżnia je poza tym, że są innego koloru, czy są takie same jak zielone. Tutaj mamy Starcoina. Okej. Zdobyty. Widzę, że nie wychodzą na pewno te roślinki, jak jesteśmy w pobliżu. Dobre i to. Dobra. Tu będziemy musieli wybić z tej strony i wyskoczyć. Tu jest niestety mały problem, bo nie widać za bardzo, gdzie mamy skoczyć. Chociaż tu już widać, bo te duchy, jak widać, pokazują nam drogę. Okej. Drugi Starcoin. Zdobywamy przede wszystkim checkpoint. No co jakiś czas też nam Bullet Bill oświetli drogę. Miło. No 2 Starcoiny były łatwe dość do zdobycia, ale trzeci będzie dużo trudniejszy. Tu widzę kolec pode mną. No musimy być bardzo ostrożni w tym poziomie, dlatego też mamy masę czasu. Mimo że sam etap nie jest jakiś super długi. To będziemy się musieli często zatrzymywać. Niestety. I tutaj możemy zaobserwować bloki nad nami, to dość ważne będzie potem. Oj, w tym momencie no jest tu jakiś blok na górze. I co tu zrobić? No na prawo jak skoczymy nic się nie da zrobić. Pewnie jest to co zakładacie, musimy teraz po tych blokach przeskoczyć na lewo. I przejść tutaj górą i zdobyć trzeciego Starcoina. No nie jest to łatwe ani słowa. Teraz jeszcze trzeba z tym wrócić. Okej. Właśnie najgorzej było nie wiedziałem gdzie wylądować, ale jest jakoś. No jak pamiętamy niestety Starcoiny nie zapiszą się nam dopóki nie dojdziemy do checkpointa albo nie ukończymy poziomu. Także ostrożnie. Tutaj oczywiście kolec jakiś się znajdzie. Dobra, jest checkpoint, najważniejsze. Już mamy Starcoiny zapisane. Możemy w teorii równie dobrze pójść do checkpointa tutaj, a potem wrócić po tego Starcoina, ale wtedy jeżeli zginiemy na bossie, no to od nowa niestety musimy zdobyć tego Starcoina, więc nie wiem czy polecam tak robić. A bossem jest oczywiście Big Boo, kto by się spodziewał. Musimy obserwować gdzie jest światło. I o dziwo mamy na niego skoczyć, jak leci od dołu. Na początku nie wiedziałem jak mam właśnie go pokonać. No nie wydaje się to w sumie intuicyjne, ponieważ na ogół nie możemy skakać po duchach w Mario, bo otrzymamy obrażenia, przynajmniej zwykłym skokiem. A tu z kolei mamy na niego skoczyć. Oczywiście jak spada z góry, to go unikamy w tym momencie. No i jest jeszcze ten atak, w sumie nic trudnego zakładam. Po prostu się tak obracają duchy i robią coraz szerszy krąg, no i tyle. Nie jest to raczej nic trudnego. A, chwila. No i dobra. Ała! To było trochę niefajne, ale trudno. I w tym momencie trochę się zmieniają
reguły gry. Strzela w nas Banzai Billami. No jakby go tu zranić? No możemy na przykład tym. Oła. Da się też na niego skoczyć, z tego co pamiętam, ale na razie chciałbym zdobyć jakiś power up. Mało brakowało, co? Nie wskoczę na to. No niestety ograniczone pociski mamy. Nie możemy go nieskończoność tym oszczędzać. Okej. No, jak widać przez chwilę ma klatki nietykalności, żebyśmy nie mogli po prostu po nim skakać nieskończoność. To byłoby trochę za mocne, przyznacie. A, no i oczywiście Banzai Bille rozbijają nasze bille. No wiadomo, Banzai Bill wygrywa z Bullet Billem. Ale to tyle, jeśli chodzi o tego bossa. Jak na przedostatniego bossa myślę, że nie jest źle. Mamy w sumie nieskończone power-upy, jeżeli tylko poczekamy. Uzbrojony Bóg, który próbował zablokować drogę Majo, został pokonany i Majo zdobył procesor z Domu Duchów. Miasto Kub jest na przodzie. Czy jest w stanie dostać się do administracji i poprosić Kupę, żeby naprawił jego komputer? Zakładam, że jest w stanie. Okej, podobała mi się ta animacja. Oczywiście możemy, jak chcemy, wrócić do świata 7 i znowu obejrzeć animację. No i to będzie świat 8. Słyszałem, że jest dość trudny, przynajmniej ostatni poziom, świat 8. Ale to zakładam, że jeszcze do tego dojdziemy. Także, no. To chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosło, Domagała, Depy, 22, Nuevi, Fipeso, Rito, Peris, Mando, Hedgehog, PKKPS, Nesson, Inks, Film Czas, bez nazwy, Lemix, Lipomidor, Cross Game, P, Piotr, Hardu, Hugien, YouTube, Nikola, Xkeme, X, Kanatyczny, Nazista, Kuprzy, Mechanical 12, Kaski 11, Batek ADM, Exparki, Patcher, Fire, Play, Yoshi, 14, 26, Szymecze, PM, Games, Dano, Demus, Sampenio, Tomek 839, Bandak Standard 6, Fibusa, Łódź, Majo Forever, Toksyczny Baka, Captur, Adas Zenś, Mastercard, Kaloryfer, Majo, Hesia, Fox, Zosia, Z, Miki 11, Tajski, Sto, Walker 68, Fi, Polska, Iwsiek, Banać, Maker, BWN, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!